jaki to jest pomnik? А это памятник рабочей колхозницы. Kogo? Chuj. Рабочий, кто працует. A, no Рабочий и колхозница, да. A, i kołchoznica. Так. Тоже, кстати, одна Ну из да. символов Москвы и России. Słuchajcie, przyjechaliśmy do Muzeum Kosmonautyki, czyli to nie jest to muzeum, w którym byłem wczoraj. Tam też było muzeum po drugiej stronie, tam, głównej stronie parku. Tam było Muzeum Kosmos, a to jest to Muzeum Kosmonautyki, to prawidłowe, o które nam chodziło. Tak więc idziemy do środka, zobaczymy jak to wygląda. Mam nadzieję, że będę zadowolony i będzie хорошо. No i muzeum wchodzimy, będzie elegancko. Oczywiście bramki, tak jak wszędzie. Nie wiem, czy w Polsce też są takie bramki. No tutaj są wszędzie. Chodzicie, nieważne gdzie, wszędzie są bramki, jak na lotnisku. Chociaż to TIT, ale oni tak nawet nie sprawdzają w większości. 450 rubli za bilet. Macie cennik? Jak to wygląda? Ok. Jest szatnia. O, to jest bardzo ważne. Mam nadzieję, że nie powtórzy mi się sytuacja z misiem. Przeszliśmy bramki. Idziemy dalej. Masz bilety, tak? Masz bilety, dobra. Tak to tu wygląda. To muzeum nie powstało po to, żeby robić wrażenie. Ono powstało po to, żeby dokumentować bardzo konkretny moment w historii ludzkości. Moment, w którym człowiek po raz pierwszy wyszedł poza Ziemię. Muzeum Kosmonautyki w Moskwie zostało otwarte w 1981 roku, dokładnie w 20. rocznicę lotu Juri Gagarina. Nie jest to więc muzeum retro, ani sentymentalna wystawa. To zapis technologicznego wyścigu, ambicji państwa i realnych osiągnięć inżynierów, naukowców oraz kosmonautów. Większość eksponatów, które tu widzisz, to nie repliki do oglądania z daleka. To oryginalne kapsuły powrotne, skafandry, systemy podtrzymywania życia, instrumenty nawigacyjne i elementy stacji orbitalnych, które faktycznie były w kosmosie. Kiedy przechodzę przez kolejne sale, nie opowiadam każdej historii osobno, bo zajęłoby to kilka godzin. To muzeum najlepiej działa wtedy, gdy pozwala się mu mówić obrazem, skalą i detalem. Tutaj macie skafander Juri Gagarina, kosmonauty rosyjskiego. Obecnie Ukraińcy twierdzą, że to był Ukrainiec, no okej, nie, ale oni podobno też Morze Czarne wykopali. Tak czy inaczej, to był skafander, w którym on był w kosmosie. Ten skafander z kolei to jest skafander, w którym on ćwiczył lot w kosmos, ale w warunkach ziemskich. Czyli tutaj na Ziemi. W takim skafandrze ćwiczył, a w tamtym był już w kosmosie. To muzeum pokazuje radziecki i rosyjski program kosmiczny z perspektywy faktów i eksponatów. Bez porównania, bez ocen, bez komentarzy politycznych. Jeśli ktoś tutaj szuka propagandy, niech szuka dalej. Ja widzę archiwum epoki, w której kosmos był jednym z najważniejszych pól rywalizacji technologicznej świata. Ten odcinek nie jest kompletnym przewodnikiem po muzeum. To zapis przejścia przez miejsce, które dokumentuje jedną z najwybitniejszych prób przekroczenia granic, jakie podjął człowiek. A resztę każdy musi zobaczyć i zrozumieć sam. Жидкостный ракетный двигатель для первой ступени ракетоносителя. Первое. To jest w realnych rozmiarach? Это реальный размер, это макет. Mhm. То есть, понимаешь, что вот это только в одной ступени. Вот в этой части. Tu macie tak, kapsuły, w którymi leciały te dwa psy, tak to wygląda, okay? I to są psy, które poleciały w 1966 roku na 22 dni i te psy wróciły z powrotem. One były specjalnie szkolone do wydawania dźwięku, w którym maszyna automatyczna podawała im jedzenie, co było w formie żelowej, okay? Mikstura, która dawała im energię itd. itp. Oprócz tego mieli dawkowaną wodę. I teoretycznie nic im nie było, teoretycznie, no wiadomo, że nikt nie był tym psem, a moim zdaniem te psy tam, powiedzmy szczerze, no przeżywały katorgę jakąś. No tak czy inaczej oni tu twierdzą, że te psy jak wróciły, to były całkiem dobrej kondycji, tylko były wychudzone. No to się nie dziwi, no przecież pies miał tam tyle stresu, że wątpię, że on w ogóle cokolwiek jadł, nie? No może ja tylko, żeby przeżyć nie pił, no ale moim zdaniem no to no bzdura totalna, nie? Jak była taka technologia, to mogli chyba kamery wsadzić i tyle w temacie.
Ta tutaj z kolei to jest... Okej, Okej, to jest dla pierwszego... Dla Łajka. 50-й год. Mhm. В 1950 году полетела первая собака No. в космос Лайка. I to jest w ogóle To dla jej mnie skafandr. największa bzdura, bo wysłali psa na pewną śmierć. To jest dla mnie to jest bzdura, nie? To jest dla mnie pojęte. No po co wysyłać? Równie dobrze mogli tu samą kapsułę wysłać. Przecież to i tak nic im nie dało. Te psy przynajmniej wróciły. Ten został skazany na śmierć po prostu z głodu. Может, он был первый. Dobra, słuchajcie, tu są psy, które poleciały w kosmos. Okay? I to są te prawdziwe psy. To są psy, które są wypchane. Okay? I te psy... Zobaczcie, jak one wyglądają. Podobno po powrocie te psy jeszcze miały młode, bo to są dwie suczki. I te młode były bardzo popularne, zostały oddane różnym przywódcom narodowym przyjaznych stron Rosji. Tak? A co najważniejsze, te psy były dobrane w ten sposób, żeby po pierwsze kolorystyka, bo były czarno-biała, była telewizja, tak, żeby się jakoś nie rozróżniały, żeby były dobrze widoczne. A po drugie, to były psy typu kundle, nierasowe. Dlatego dobrano w te psy w taki, a nie w inny sposób. No i podobno one tam spędziły sobie dobrze życie po powrocie i tyle w temacie. Dobra, lecimy dalej. No. Щенок с белку. Белка родила щенят, маленьких псов. И одного щенка подарили жене Кеннеди, президента Америки, Окей. которую назвали Жаклин. Okej. Щенок от белки. No, od niej jeden z psów był podarowany żonie Kennedy'ego. Первая космическая династия. Отец Павел Сергеевич Александров, механик, бригадир, производство бригады ГИРД. А мать Валентина Васильевна Александрова, чертежница. Это те, кто рисовали, помогали это все делать. Ну, как бы на бумаге. Это же не Гагарин делал. Это делали люди, которые Ну, работали. Вот. И третий это сын Александр Павлович Александров. Это вот космонавт. Но первый это не первый космонавт. А это Циолковский, собственно, тот, кто в космос придумал запустить. Константин Циолковский. Он известен всему миру как ученый-изобретатель в области аэродинамики и ракетостроения. То есть благодаря ему мы смогли полететь в космос. Королёв воплотил его идеи в жизнь. Это Циолковский. Уже тогда Циолковский придумал ракету для межпланетных полетов. И вот этот макет вот тебе и представлен. Видишь, он как сделан? Он сделан как... Это Королёв. Королёв, при который, собственно, и нашел Гагарина и запустил его в космос. Который собак запустил и который потом Гагарина запустил. Это To Королёв. ten, kurwa, te psy skazał na śmierć. Ten Marian. Ogólnie bardzo interesująca wycieczka. Dlaczego? Dlatego, że w nie każdym kraju jest Muzeum Kosmonautyki. W Polsce na pewno nie ma. A tutaj są rzeczy, które warto obejrzeć, to jest moje zdanie. I warto się tutaj wybrać, będąc w Moskwie. A szczególnie warto się wybrać z przewodnikiem. Это разные макеты космических кораблей, которые думали, какие отпускать в космос. Придумывали разные, видишь, это варианты, макеты. Но в космос полетел совершенно другой аппарат. Но мы шли, вот они макеты, и такой мог быть, и такой. Но все проходили испытания неудачные. Первая советская экспериментальная стратосфера, ракета «Аэронито». W wielu miejscach widać wyraźnie, jak bardzo improwizowana była wczesna eksploracja kosmosu. To nie był sterylny świat perfekcyjnych technologii, tylko ciągłe testowanie granic, sprzętu i człowieka. Kosmonauci pokazywani są tu nie jako bohaterowie z plakatów, ale jako ludzie. Ich prywatne przedmioty, notatki, zapiski z misji, wszystko to przypomina, że kosmos nie był romantyczną przygodą, tylko ekstremalnym eksperymentem na granicy możliwości ludzkiego organizmu. Jak przyjeżdżacie do Rosji i jesteście niegrzeczni, to was siadają na Это takie кресло krzesło. для тренировки вестибулярного To аппарата. jest krzesło elektryczne dla turystów. Ну, садись тогда. No nie, zajęte jest. Przecież Marian siedzi, nie? Niby to chłopa wyrzucał. Jednym z najmocniejszych elementów muzeum jest skala. Rakiety, moduły, stacje orbitalnych, silniki na zdjęciach wydają się abstrakcyjne. Tutaj nagle okazują się, że są ogromne, brutalnie fizyczne.
стыковочных корабля. «Союз-1» и «Союз-4» и «Союз-5». Это как вот происходит в космосе стыковки. Вот космонавт вылетает, и они как стыковочные делают вещи. Стыковку организуют. Как парковка двух. Это проверка, аппарат, который проверяет, если человек долго находится в космосе, naskолько na niego влияет радиация. Zobaczcie, tak wchodzono w skafander, a ja myślałem, że to są pierwsze narodziny, że się rodzi nowy kosmonauta. To jest pierwszy, zobaczcie, zadnicy, w tak. ten sposób, jak byliście w kosmosie i rodziliście, to w ten sposób urodził się nowy kosmonauta. Nie wiem, tak się wchodziło do skafandra. Zobaczcie. Tu w ogóle to wszystko jest sztywne, twarde naokoło, nie? Jak rama. Tak. No tak, bo to tam jest cała aparatura. Скафандр весит 60 килограмм. Скафандр только весит. Ile? 60 No, килограмм. 60 kg. Ale to musiało być niewygodne. Космонавт, который пробыл в космосе 2 года. Znaczy, Marian siedział 2 lata w kosmosie. Так, он считается, даже выпустили специальные конверты, оттуда он из космоса отправлял письма, потому что он мешкал там 2 рока, No. без остановки, все время. Okej, Ему только еду присылали из Земли, okej. а он там мешкал. Tutaj w ten sposób karmili kosmonautę przez brzuch od razu. Tak? Nie? Nie. A co tutaj robili Василиса? Это шлюзовой отсек орбитальной станции МИР, предназначенный для выхода в космос в скафандрах, No в tak. открытый космос. Zobaczcie, jak jest przypięty super. No. Это потому что там нет притяжения, чтобы Ну он так. не летал, Мгм. а чтобы он был зафиксирован. Вот он цеплялся вот этими вот штучками и вылетал, No tak. и уже в открытом космосе делал, что ему нужно было. Dobra, wchodzimy teraz do... To jest oryginalna stacja Mir jest- Mir we normalnych Которая rozmiarach. сейчас в космосе, да. Вот такая Мгм. же точно летает сейчас в небе. А Jeszcze в иллюминаторе видно, как это выглядит Земля. Okej. To wchodzimy i oglądamy oryginalną stację Mir. Tutaj mamy Ziemię z kosmosu. Jest toaleta, zobaczcie. Czyli tutaj trzeba było, że tak powiem, wsadzić tamten, żeby się wysikać. Вот там даже есть специальная такая штучка, видишь, желтая. Mhm. Tutaj jakieś szuflady, tak? Не wiem. No. Okej. Wszystko jest takie Видите, они minimalistyczne. спят. Okej. Они залезают вот в эти мешки, поскольку они летают, гравитация. И спят. Это еда. То, что Tu они jest кушают. jedzenie. Patrzcie, tu jest, jakby to powiedzieć, stacja dowodzenia. Какая она маленькая. Okej. No to wszystko jest takie minimalistyczne. Так. Się wydaje, że to jest wielkie, a tak naprawdę to jest no, ciasno. No. Okej, lecimy dalej. To jest stacja orbitalna Mir. Z tej strony to wygląda na super wielkie. A tak naprawdę wchodzicie do środka i to jest bardzo ciasne i malutkie. Tak jak pracują w otwartym kosmosie. No, tak widzicie, zamknięty ten skafander. Jak on tutaj wygląda. Tu leki, tak. Крем Pasta do после zębów. бритья, зубы, зубная паста, крем для рук. Вот так они играют в шахматы, они на кнопочках эти шахматы. No tak, tak, tak. Чтобы аж они не летали. Так вставляются, тик. Как Aha, to nawet проводят nie jest бой. magnes, tylko po prostu się Вот так wsuwa je. вставляют, tak. No to zaraz, no to oni tam jadą do roboty, czy mają czas na zabawę? Ну, не там мешкают. И працуют, и O, konserwy. вот смотри, какие приборы у них. Вилки, ножи. Нож, смотри, какой нож у них интересный. Орбит шоколадка. Ой, жевательная резинка.
owoce. Ну, вот как они летают, видишь? A co to za aparat? Установка обеззараживания воздуха, чтобы воздух был без бактерий. Okej. Oczyszczacz powietrza tak zwany. No i kolejne dresy, kombinezony. Tutaj jak wychodzili sobie na księżycu, sobie w piłkę grali. Tak. Но они играют даже в футбол, посмотри. O, nie pomyliłem się, proszę. Вот реальный мяч, который был в космосе. Okej. Na pewno wygrała Rosja. Так. Tak. Ну, потому что Россия красивая. W tamtych czasach wiedzieli, że będzie COVID. Я вижу везде на Зеча вот этого чуля, который 2 рока там нет. К нему приезжали, видишь, разные космонавты, а он kurwa один, он везде на wszystkich фотографиях, ну, с разными космонавтами. No tak. Что он там жил. No bo nikogo na Ziemi nie lubił, do tego. Zobaczcie, bo na pewno zapytacie, dlaczego ja mało mówię, a dużo mówi Wasylisa. No to jest proste, dlatego że większość tych opisów, tak jak przykładowo tutaj, jest tylko i wyłącznie w języku rosyjskim. I tylko niektóre mają opis anglojęzyczny, po angielsku. Dlatego mi jest łatwo zawsze powiedzieć Wasylisie, o co chodzi. No bo mówię, że ty praktycznie większość mówisz, pomimo tego, że na niektórych pisze po angielsku, ale tak jak tutaj przy dowodu, że jest tylko po rosyjsku. I co to jest, kawałek czego? Это фрагмент теплозащитного экрана, который обшивает спусковой аппарат. Okej. Это Oderwało się go. реальный элемент. Zobaczcie, jak to jest zbudowane, z czego. Tam jakieś siano, tam jeszcze co to jest w środku. Do ocieplania na pewno. Температура защиты от 3500 до 4000 градусов. Do 4000. Вот так защищает. Okej. Do 4000 stopni. Takie samochody wiozły kosmiczny obiekt do startu. Jeżeli kosmonauta wrócił na Ziemię i był w miejscu, którego nie znał, mogło być jakieś zwierzę czy cokolwiek, no to Niezaplanowane miejsce. niezaplanowane, tak, miejsce, no to miał broń do obrony. Tu macie wszystkich rosyjskich kosmonautów. Tak się zaczynała historia tworzyć. Если черно-белая фотография, это No было, tak. значит, Te pierwsze. To już młoda gwardia. Tu macie znaki zodiaku. Kto swój rozpoznaje, to pisze w komentarzu. Te na biało ok, ale te na niebiesko tutaj kapitalnie wyglądają. O, Ameryka jest. Американского астронавта Майкла Коллинза. Космический корабль Аполлон, он летал вместе с нашим космонавтом. Вот они, фото. 3 американца. Nie, to летали. są 3 Amerykańcy. No, trójka jest. Nie? O, takie pojemniki, zobaczcie, takie coś co on tutaj ma, pokażę nogą. To tak wyglądają łopatki do zbierania kup po psach. Tak. No. To też takie są? U nas takie mają do zbierania. No. Вот этот аппарат запускали на Венеру, то есть осваивать Венеру. Планета Венера. Więc Но он пока неудачно был. Ну, как бы он прошел испытание не очень хорошо. Это уже другой аппарат на Венеру. У него более удачное испытание было. Говорят, у них энергия у метеоритов какая-то своя, космическая. Вот этот более такой добрый, это такой агрессивный, злой какой-то. А этот прям железный, прям железный. nie wiem czy wiecie, ale Titanic był rosyjski tak naprawdę. Да ладно.
Zobaczcie, Juri Gagarin sobie sam zmontował taki statek. Так. 4 lata składania takiej makiety statku. Chciałoby Wam się? Ja wiem, że są ludzie, którzy składają takie makiety mniejszych statków, różnych maszyn i tak dalej, ale mi by się nie chciało. A wydaje się, że to jest prosto. Dół, góra. Что есть в реальности такой корабль, и он носит название Юрий Гагарин. Okej, czyli prawdziwy, to jest makieta statku prawdziwego, który wygląda tak samo i nazwany jest Juri Gagarin. O, centrum dowodzenia. Coś a la NASA. У нас своя, у нас своя. No tak, a jak się u Was ta NASA nazywa? У нас, я не помню как. ГЛОНАСС, ГЛОНАСС. У нас ГЛОНАСС. GLONASS. Траектория полета космических кораблей. Так? Zobaczcie, tu macie trajektorię lotów kosmicznych satelit, a tam one macie przedstawione wszystkie na tym ekranie. No i co, robi wrażenie, co? No, mi się podoba, mega. Naprawdę, mega mi się to podoba tutaj. Tak, tam byliśmy na górze. Tak, my by tam Tak to byli. wygląda od dołu. Сабля из дамасской стали, подаренная космонавтом Сирии генеральному секретарю Горбачеву. Корабль стоит вот в этом боксе, горизонтально лежит. Потом на рельсах его везут вот в это место, вот сюда завозят, вертикально выставляют, устанавливают, и отсюда он уже вылетает в космос. United States. Как видишь, у нас не только российские показывают достижения, но и американские. Tolerancja. А вот тут страны, из которых были космонавты, и летали они все через российские системы. Понял? Zobaczmy, ilu tu Polaków było. A, jest, trzeci, cyk. No. Видишь, толерантная история. Я тебе более скажу, Украина была. O, o. To moment, w którym uświadamiasz sobie, że lot w kosmos nie był cudem, tylko efektem tysięcy decyzji technicznych, z których każda mogła skończyć się katastrofą. Właśnie dlatego w tym miejscu pozwalam sobie na ciszę i muzykę w tle. Nie wszystko trzeba tłumaczyć słowami. Czasem wystarczy spojrzeć na kapsułę, która wróciła z orbity, nosząc na sobie ślady wejścia w atmosferę i zrozumieć, że to nie jest legenda, tylko fizyka. Dobra, wkładamy na kawusie w tym samym miejscu. Takie jest menu, zobaczcie. Ok, pisze wszystko po rosyjsku, czyli tutaj tłumacz, cyk. То, что тебе подобает, то, что сырники мы сегодня наварили. Далее это борщ, колбаса, салат, сосиски, хот-дог. Окей, том-ям, тайский. Твоя, том-ям, да. Это у нас овсяная каша, суп-пюре грибы, омлет. Ну ты мне pytaj, суп куриный с лапшой и яйками. Tu burger Лапша. widzę jakiś, nie? Tutaj burger, tak? Это бургер, фирменный бургер «Взлет» называется. Окей, все названия имеют космические применения. Dobra, tak wygląda kafejka.
No słuchajcie, to jak wpadacie do tej knajpki w tym Muzeum Kosmonautyki, macie bar, tam nie zamawiacie, tam jest kartka o tym, że należy usiąść przy stoliku i ktoś do Was podejdzie. No niestety ta kartka jest tylko po rosyjsku, tak więc możecie być troszeczkę zdezorientowani. Tak czy inaczej siadacie przy stoliku, przychodzicie i zamawiacie. Dostajecie, jak wchodzicie tam do muzeum, dostajecie karteczkę z darmową kawę americano. Ale tą kawę dostaniecie, jak coś jeszcze zamówicie. Czyli tak jak my tutaj jesteśmy w dwóch, no to Was jest za czarną napije i tak, no to ma tą teoretycznie darmową. Ja biorę swoje cappuccino, za które się płaci. Jeżeli jesteście samemu, no to musicie sobie zapłacić. Google в помощь, и здесь очень хорошие цены, недорогие. Просто реально удивлена, тут недорого. No i też jak na muzeum, to Wasylisa mówi, że ceny tutaj jedzenia, bo tutaj możecie sobie wypić lub zjeść, dużo jest, dosyć spory wybór, to te ceny są podobno bardzo niskie, no to zerknijmy na to. Dobra, otwieramy menu. Macie tak. To polecam, to jadłem na śniadaniu, to sobie zobaczcie na mojej rolce, naprawdę rewelacja. Z tego co wiem, pytałem ChatGPT, w Polsce takiego czegoś nie kupicie, jak już kupicie albo zrobicie, to nigdy nie będzie tak samo smakowało, bo twaróg rosyjski różni się od twaroga polskiego. I to jest fakt autentyczny, jak to mówią. Następne różne inne dania, naleśniki, tutaj macie pizzę, przykładowo taka pizza to jest z pomidorem i z czymś tam. И с сыром. I z serem, no to 780 rubli, czyli 7,80. Ona jest большая, 32 cm. 32 cm. No to jest naprawdę duża pizza za naprawdę małe pieniądze. Pepperoni 80, powiedzmy tam 8,50. No to też mega tanio, naprawdę mega tanio. Następne pizze, no tak wygląda cappuccino. Dalsze macie sandwiche 30, no I poczy, тут, смотри, zobacz, jest konkret, naprawdę jest konkret. No to już ze skrytownicy. No i sałatki, Креветки, пожалуйста, тебе. zobaczcie, krewety, sałatki w całości. Не, ну супер. No super, naprawdę ceny są jak za darmo. Jeszcze jak na muzeum, gdzie praktycznie w muzeach zawsze No jest tak, drogo, tak, zawsze, tak. nie? To jest jak na lotnisku praktycznie, przeważnie. Zupy, paruwa. Это все горячее, горące. No muszę przyznać, że jest gitara, naprawdę jest gitara. Tylko jedyny minus tego, że to menu nie jest po angielsku, jest tylko po rosyjsku. Chyba, że to drugie jest Нет, это тоже też po rosyjsku. Ну все. No okej. Google в помощь может показать. No tak, macie Google, to wiecie o co chodzi. No dobra, smaczna kawusia wjechała, smaczna cappuccino z cukrem. To więc pijemy kawusię. O, fajna łyżka, chyba sobie wezmę do domu. I lecimy jeszcze do planetarium. To jest też planetarium i jeszcze jakaś sala filmowa, ale ja sobie to odpuszczę, bo i tak będę tylko po rosyjsku gadać, no to nie za bardzo tego obczaję, nie? O co chodzi. Планетарий, посмотрим, далее поедем. No i potem lecimy na Moscow City, tak więc smacznej cappucciny. Zapraszam do subskrypcji i widzimy się następnym razem.